Cześć, witam na Garage Make Zone. Przed świętami Bożego Narodzenia, jeżeli chodziliście gdzieś sobie po portalach internetowych związanych z drukiem 3D, to właściwie wszędzie można było zobaczyć reklamy tego urządzenia. Postanowiłem je sprowadzić i przetestować, jak to naprawdę działa, bo powinien to być ekwiwalent zastępujący popularnego Octoprinta, bazującego na Raspberry Pi, dosyć skomplikowanego do konfiguracji. A tutaj miało być wszystko łatwo, miło i przyjemnie. A czy tak jest naprawdę? Zapraszam, zobaczcie sami. Urządzenie zamówiliśmy z jednego z popularnych chińskich portali, który oferował to w jakiejś tam obniżonej trochę cenie. Urządzenie przyszło do nas mniej więcej po około 3 tygodniach, pomimo jakichś tam Purity Line i tak dalej, więc niestety trochę żeśmy się na tym naczekali. Miało być przed świętami Bożego Narodzenia u nas, niestety wylądowało już w przerwie międzyświątecznej. Wyposażone w 2 dodatki, czyli kartę SD tutaj, na której powinny być gromadzone wszystkie dane przesłane do tego urządzenia, i kabelek zasilający, który służy wyłącznie do zasilania samego urządzenia. Tutaj żadne dane nie lecą. Nie ma w komplecie zasilacza, jak widzieliście, więc trzeba sobie tutaj z tym poradzić jakąś ładowarką, powiedzmy od telefonu 2-amperową, myślę 1,5–2 ampera, dlatego że jeżeli tutaj jest nadajnik Wi-Fi, no to na pewno potrzebuje trochę prądu i jak założycie za słaby zasilacz, to się po prostu nie da uruchomić. Ja sobie tutaj dla mojej wygody wykorzystam teraz powerbanka, który ma 2,1 ampera, więc to będzie służyło nam za tymczasowe zasilanie. Ponad 30 minut walki i niestety nadal dioda potwierdzająca połączenie z Wi-Fi niestety nie działa. Nie udało się tego sparować, znowu próbowałem. Instrukcja, troubleshooting, jeszcze jakieś wpisy z forum githubowskiego. Niestety, to się nie daje podłączyć. Udało nam się raz podpiąć do Wi-Fi wykreowanego na telefonie, więc pomyślałem sobie, mamy za słaby sygnał. Ale my tu mamy dobre access pointy pozakładane, bo to jest mój zawód, prawdę mówiąc, więc mam to wszystko zrobione w domu na top klasie. I postanowiłem w takim razie dodać jeszcze jedną sieć niezabezpieczoną. Pomyślałem, że coś tutaj oni popaprali z dekodowaniem zabezpieczeń i dodałem do access pointu jedną dodatkową niezabezpieczoną sieć. Tak? I mamy, tutaj wynika z tych wszystkich danych, które ja z access pointu jestem w stanie sobie odczytać, że mam bardzo dobry sygnał, jakość mam praktycznie 100%, prędkość transmisji 52 megabity, no to jest maks, co to urządzenie może według danych technicznych już wyciągnąć, ale logowania się do ich chmury niestety nie udało mi się uzyskać. Niestety, połączenia z tym telefonem przez chmurę również nie. To się nie zgłosiło. Także właściwie ten zamiar, który miałem od początku, żeby Wam pokazać, jak to nie działa, no niestety się potwierdził. Mówię niestety, bo jestem trochę zawiedziony, dlatego że $38 poszło w błoto. Nie wiadomo, czy oni kiedyś to dociągną, żeby zaczęło pracować, a jeżeli tak, to ja Wam to na pewno pokażę. Przykre to, bo byłoby to fajne rozszerzenie dla każdej drukarki. Tym bardziej, że miało pracować z tymi głównymi używanymi komputerami pokładowymi drukarek, które pracują na bazie Marlina, na bazie Repetiera. Byłoby to fajne rozszerzenie, chociażby do takiej obsługi domowej. Ja już nie mówię o jakimś tam zdalnym drukowaniu, bo ja jestem generalnie przeciwnikiem takiego rozwiązania, żeby nie być w pobliżu drukarki, kiedy coś się drukuje. Ale no, nie da się niestety. Także jeżeli macie zamiar wyrzucić w błoto 30 parę dolarów, teraz to już jest chyba drożej, ponad $40 to kosztuje, no to jest dobry sposób. Do zobaczenia następnym razem.